Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś będzie relacja z lotu numer 12 500+, Świnoujście. Gołąbki zostały wypuszczone 5:40 przy słonecznej pogodzie. U nas jest trochę gorzej, ale się poprawia, ponieważ lało. Pogoda się ma zrobić później fajna, ma być pochmurno, ale coraz lepiej i później po południu ma być słonecznie, także widoczność jest bardzo dobra. Zobaczymy, jak ten lot wypadnie. Gołębi zakoszowane u nas w sekcji strasznie malutko. W okręgu pusta kabina. Praktycznie po ostatnim locie wielu hodowców zrezygnowało z dalszego koszowania. Malutko, naprawdę malutko tych gołębi poszło. Garstka dosłownie hodowcy wkładali. Ci, co wkładali, to po 10, 12, 15 sztuk. A duża część w ogóle nic nie włożyła. Także taki ciężki obraz. Bardzo malutko gołębi, naprawdę. Ciężko będzie o konkursy, jakiś wynik zrobić, cokolwiek. Naprawdę będzie dzisiaj ciężko powbijać. Po prostu jak dało się po 10, to po 2 konkursy, po 3 się należą osobie każdej. Naprawdę będzie o konkursy ciężko, jakikolwiek wynik, koeficjenty na tym locie to bardzo ciężko. Zegar podłączony, tu gołąbki, które jeszcze zostały w domu, oczekują w pewnej części na maraton. Po poprzednim maratonie dałem im wypocząć. O, widzę tam już siwka wesoła. Tutaj ta siwka, te 2-3 dni więcej odpoczynku są im potrzebne, żeby iść właśnie na ostatni maraton, także odpoczywają sobie przed ostatnim lotem. Przy okazji powiem, tu jest parka nie dlatego, że są parowane, w sumie się parują, ale ja zaszczepiłem gołębie rozpłodowe ostatnio Kosalmowirem. Często mam właśnie pytania o to, czy szczepimy Kosalmowirem, czy się nic nie dzieje. No i właśnie tu są dlatego w klatce osobno, bo generalnie wszystkie są oddzielone, ale zauważyłem, że samiczka była smutna, jakaś taka zajechana, i z samczykiem to samo się działo, więc trochę zainterweniowałem. Dostały tu elektrolit, lekkostrawną karmę osobno, plus antybiotyk na wzmocnienie. I widzę tak czasami po 7 dniach od szczepienia, 7-8, wyskakują jakieś objawy i w ich wypadku coś wystąpiło, ale widzę, że jakby były smutne, to by się nie parowały. Zostawię je tu, żeby jeszcze z 2-3 dni nabrały sił i faktycznie jakieś takie lekkie poszczepienne problemy z nimi wystąpiły. Tu jest reszta gołębi poszczepionych i wszystkim pozostałym nic nie ma. Wszystkie samczyki rozpłodowe zostały zaszczepione, także jak ktoś już będzie część z nich zabierał sobie, to może wiedzieć, że już są zaszczepione na nowy rok i samczyki czy samiczki nie trzeba już ich więcej szczepić. Samiczki też są poszczepione, też się nic nie dzieje, wszystko jest fajnie. Także jedna samiczka, jeden samczyk. Najpierw samiczkę zauważyłem właściwie w 7 dniu, a w 6 dniu, a następny dzień samczyka. Tak trochę krzywo siedział, taki jakiś nieswoi było widać, taki trochę przykurczony, więc też tu, powiem, mają ciepło w tym, ale zawsze mi się tu fajnie gołębie chowają, więc nie ma z tym problemu, ale mimo wszystko jak tam po szczepieniu coś męczy, to pomyślałem, że warto ułatwić życie, dać trochę wspomagania elektrolitu, bo te tu są na czystej wodzie, czystej karmie.
Także w ten sposób chciałem pomóc tym. Teraz się też przyglądam, ale reszta wszystkie są ok. Pogoda jest fajna, troszkę teraz chmurki przyszły. Wcześniej nawet mocniej grzało, więcej słońca było, ale jest ładnie. Także u nas się tu miało właśnie od Wrocławia wypogodzić. Rano padało, lało, ale teraz już jest wilgotno, parno trochę. Mają dobre warunki do lecenia. Mają dzisiaj podwiatr, taki lekki podwiaterek, także wymagająca ostatnia 500. Myślę, że aż taka łatwa nie będzie, że z wiaterkiem i tak dalej. Muszą popracować. Muszą popracować troszeczkę, zobaczymy jak to będzie dzisiaj przylatywać. Ale konkursów jest bardzo malutko gołąbków poszło. Ciężki, nie wiem, bardzo ciężko ten sezon się kończy. Wiele osób właśnie zrezygnowało już z lotowania na te 2 ostatnie loty, w szczególności po tym maratonie, co teraz się odbył, mimo że jaszcząbek, dlatego tak piszczą, mimo że może nie dali do gołębi, ale straty procentowo są bardzo duże. Procentowo straty są bardzo duże. Część hodowców właśnie się zniechęciła. Teraz obsada na maraton zapowiada się też nieliczna. Jeszcze w związku z dość dużą opłatą, bo to trzeba osoby, co o nic nie walczą, to po prostu sobie odpuszczają, co jakby powiększa opłatę i koło się zamyka. Więc tak, ten sezon powoli dobiega końca, bo u nas to przedostatni lot. Zostanie nam tylko maraton do mistrzostwa normalnego i w okręgu, i w oddziele. Za tydzień kończymy. Z jednej strony można się cieszyć, bo hodowcom się już nie chce. Jedni już 2 tygodnie jeszcze polecą. My kończymy tydzień wcześniej. Powiem, akurat jestem z tego faktu zadowolony, że właściwie w czwartek koszowanie na maraton, więc 4 dni pracy ze starymi gołąbkami i koniec sezonu. Możemy zakończać sezon. Było 7 godzin lotu. Chciałem powiedzieć jeszcze pół godziny, ale akurat gołąb. Podź. No właśnie. Podź. A jaszczębia tam widzi. Chodź, nie siedź. Podź. Odbiło. Może nie powinienem go w ogóle wołać, to odbiło. Także jest pierwszy. Chciałem powiedzieć jeszcze pół godziny. Minęło 7 godzin i 13-14 minut lotu i mam gołąbka, roczniaczka. Idźmy zobaczyć, co to za jeden. Jest drugi, bo była przerwa. Drugi roczniak. Ale przerwa była. Kolega mi teraz zadzwonił, bo mają maraton. Dzwoniłem się do niego, żeby go powiadomić, że są gołąbki, bo mi ich z 530 siadł. I teraz drugi roczniak. 2 pierwsze roczniaki z 500. Więc ciekawie, te roczniaki w tym roku sobie całkiem fajnie u mnie radzą. I ten pierwszy to dość szybki gołąb. Już raz był u mnie pierwszy. Wysoko na oddział. Jedynki nie miał, ale wysoko był. I dzisiaj ruda samiczka znowu. Także nieprzypadkowy gołąb usiadł. Jest następny. O, 1 czy 2, bo ten drugi też coś kalił. O, jak idą tutaj. Ona gołębnik starych. Nie na gołębnik starych. Roczniak. Nie roczniak. Odbiło, bo tu jest taka ta samiczka, coś czasami nie odbija. A to ciekawe, czy to nie była ta jedna ze szpicowych samiczek. Świetna roczna samiczka, któryś raz już u mnie w czołówce. Teraz nie wiem, czy następny kręci.
nie widać. A nie, odbiło chyba. Tak, kręci, kręci, tam jest. Tam jest. Tylko musi wylądować. Ale jest. No mają pochmurno, ale te chmury przynajmniej się im... Może te słońce będzie powstrzymywać, fajnie poleci. Co tyle krążysz? Roczniak następny. Ciekawe, czy to odbiło? Odbiło. 500 i 4 pierwsze roczniaki na gołębniku. Teraz zaś coś pikło chyba. Dwulatek piknął. Także 4 pierwsze roczniaki i dwulatek. Jest następny. Podź. Znowu roczniak. Ale to jakby... I następny. Znowu roczniak. Podź. I następny chyba siada. Podź. No siadaj. Tam idzie pięknie. To też jest roczna. Podź. To jest ta pielesiaczka chyba. Podź. Też fajna samica roczna. Parę razy w szpicy siadała. Dzisiaj, żeby te roczniaki posiadały i będzie nadzieja na przyszłość. Podź. Jasne, że pielesiaczka. Gołębi 7 roczniaków w domu na 9. Teraz jest 9 gołąb. Odbiło. O, niech kapią. 10 jest. Podź. 10 jest. 11. Krąży. No, to jest samiec. To tam powinien być z tamtego gołębnika. 12. Zaś roczniak. Tam 13 widziałem. Podź. 14. W powietrzu. Podź. Podź. To jest ten 14. Podź. 15, 16. O 2 siadają. Podź. 17. W górze. Krąży. Podź. Z tego miejsca. A z każdej strony. Tak jak kolega widział, mówi, że nie widział jeszcze takiego wiatru. Że był tak równomiernie u niego podwiat, u kolegi z wiatrem, gdzieś tam boczny, że wiatr kręci niesamowicie. 2 siadają. To już 19. Siadają, to dobrze. 2 na pewno są. Podź. Nie wiem, czemu tamten nie wchodzi. Tu idzie, ale z pokręconych stron lecą. Dziwnie lecą. Tam były deszcze i one to musiały jednak wziąć i omijać. I roczniaki dlatego siadają, bo roczniaki, tak powiem, się mniej boją i atakują. Jest. O, seryjna chyba była. Jest następny. Odbiło? Także tutaj dziwne właściwie wiatr i wypychał tam. Musiały po prostu przed deszczem uciekać. Faktycznie je chyba rozdmuchało, kolega miał rację. Jakoś dziwnie siadają. Ten jeden było widać z kierunku, a tak to ze wszystkich stron się pakują. Ciekawe, co to będzie. Chyba kolejny coś siada. Siada, czy mi się zdaje? 1 czy 2? Ten jeden może się przy nim przywiózł. 1 na pewno. A ten drugi odbiło. To był roczniak.
a ten krąży. To chyba nie mój, po prostu się zagalopował. Chyba się pozakręcały te gołębie dzisiaj okropnie. Czy jednak w tej pochmurnej pogodzie bały się wejść? Co to jest następny? Czy krąży? No, siadasz czy nie? Tu na pewno siada z boku. Ten jest mój. Tak pewniej lata, a tamten kombinuje. Ruda? Ruda, seryjna. O, pięknie. I jest, coś jest. Hen z kierunku z kolei, a tamten chyba dalej lata. Co takie koła robisz wiergachne? Tu na ten gołębnik? Czy zbyt seryjny? Chyba tak. Ja pierdzielę, ale podejście do lądowania. Wyczka. Tylko pytanie, czy to ta seryjna? Jest następny. I co, też z tego gołębnika? Dwulatka? Nie. Tutaj. Podź. O, to nie wiem, czy to nie jest ta siwka, co jej nie odbija. Podź. To jest chyba ona. No. Idź. Coś taka wystraszona. Jeszcze jeden. Podź. To odbiło. A ją? Podź. No chodź. Chodź. Tam jest następny. No idź do przodu. A odbiło. Odbiła, ale to chyba jest samczyk, nie ta siwka. Chociaż nie, to musi ta siwka, bo samczyka tu nie ma. Weszłem sprawdzić i zaś 3 siadły. Takimi trochę falami. To aby gdzieś coś przeszły. Jakieś poszły jakąś trasą. I chyba omijały jakieś deszcze. Jest następny. Z wszystkich stron. O, były deszcze na Wrocławiu, tam takie miały być. Kolega dobrze powiedział, że to dzisiaj będzie porozwalane. Ważne, żeby poprzylatywały, bo to jest ona. Nie, to jest Rudy. Rudy też z 5 konkursami. Fajny roczniak. Roczniaków mnóstwo siada. Następny. Teraz się troszeczkę coś wysypało. Podź. Jakiś dziwny siwek zajechany. Podź. Siadają, oby się poschodziły fajnie. Co on taki zajechany? To mój czy co? Zaś chyba jakiś siada, bo się przychylił. Trochę takimi falami idą, tam siedzi. Podź. Tu siada następny. Ten razem z zachodu, tamten z południowego. Pewnie to może nawet nie jest mój gołąb. Ten jeden jest, a ten drugi co siedział nie jest mój. Ale jeden na pewno siada. Podź. Dziwnie się zachowują. Podź. Jesteś mój? Co? O, chodź. Mój to jest, czemu nie wchodzisz? Podź. Czego się przestraszyłeś? Chodź. Co, widzisz coś tam, że siada? Chodź. No. O, weszedł. Takimi falami siadają. Coś się wysypie i przerwę. I ze wszystkich stron świata. Porozbijane. Na podsumowanie lotu było to Świnoujście 3, 12 lot, 500. No i tak jak wspomniałem, tu siadały pierwszy gołąb roczniak, drugi roczniak, trzeci roczniak, czwarty roczniak, piąty
dwulatek, 6. roczniak, 7. roczniak, 8. roczniak, 9. roczniak, 10. roczniak, 11. dwulatek, roczniak, dwulatek, roczniak, dwulatek, o, tu 4-latek jakiś, ale początek same roczne. No, ale żeby tak do końca zachować też obiektywizm, no to trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o braki, to brakowało do zegarów 2 starych gołębi i reszta 20-rocznych. Co prawda do wieczora się poschodziły. W efekcie, kurczę, nie ma na razie, nie ma dwulatki, chciałem powiedzieć, jednej, ale nie wiem, czy w koszu nie widzę czegoś. Przyszedł gołąbek, akurat nie ta z tego lotu, tylko z tego ciężkiego zewenu doleciała seryjna. Z tego ciężkiego zewenu doleciała. Fajna samica, w zeszłym roku miała 9 konkursów, w tym roku też coś miała nalatane i przyszła. Także serce mocniej zabiło. Kurczę, wrócił dobry gołąb. Bardzo dobry nawet, ale jakoś się nie spodziewałem tego. A brakuje mi dwulatki jednej z tego lotu, no i tak to jest, no. Dajesz na lot gołębia, zawsze się może zgubić. Ogólnie lot nie był ciężki. Nam pojedyncze sztuki brakuje, ale zawsze braki mogą być. Wybiło mnie to z rytmu, z tego podsumowania. Wielu osób, to powiem, jak już ten gołąbek wrócił z tego zewenu ciężkiego, wiele osób pyta, jakie są braki. Powiem tak, no cały czas te gołąbki dochodzą, tylko że wiadomo, dzisiaj przyszedł, 2 dni temu mi przyszedł. Część tych gołębi, co doszła, będzie musiała czekać na zawody na przyszły rok, bo w tym roku się już na loty nie nadają. Po prostu fizycznie wróciły do domu, ale jakby do zakoszowania właśnie nie nadają się, bo i to też było widać w koszowaniu na ten lot. No, w ogóle śmieszna sprawa, bo w okręgu pojechaliśmy na 2 transporty i w sumie oba transporty były praktycznie jeszcze puste. Nawet jakby jeden jechał transport, to by się to zmieściło i byłoby miejsce. I tak pojechały 2 kabiny na miejsce, wypełnione. U nas na zestawie normalnie mogło, nie wiem, chodziło 7000 gołębi albo i lepiej, a poszło 1500. To nie no, z transportem tragedia, po prostu 2 puste kabiny pojechały na Świnoujście. To też efekt tego, że część hodowców się zniechęciło do koszowania, część hodowców ma zajechane gołębie w domu, część hodowców je na ostatni zewen zostawiło, żeby odpoczęły, żeby ich już nie taratać, czyli na 2 raty. No i gołębi garstka, dosłownie garstka. Ciężko o konkursy i tutaj mniejsza ilość gołębi, słabsze koeficjenty i wszystko, a o konkurs wcale nie jest łatwiej. Wręcz wydaje mi się trudniej, bo dają hodowcy, co tam się liczą w czołówce, dają serię dobrą, lotniki, czyli idzie ekipa mocna, a procent konkursów jest malutki, więc wydaje mi się, że dużo ciężej przy tej małej ilości o konkursy, o dobry wynik, o koeficjent. A w wynikach tego te loty będą brane pod uwagę jako te najgorsze, najsłabsze, a o konkursy na tych lotach jest najciężej, więc to taka odwrotna logika. Wcale nie jest tak, że mniej gołębi, to te koeficjenty, że łatwiej o coś, właśnie dużo trudniej. Wbrew pozorom, bo słabi hodowcy, słabe gołębie się wygubiły, zostały dobre gołębie, które walczyły o konkursy, no i wśród tych dobrych teraz znowu jest pewna pula konkursów do zdobycia, więc tylko te w najlepszej kondycji, formie na koniec sezonu potrafią w ogóle coś zdobyć, nie? Także gołębie się schodzą z hodowcą. Tam przy zegarach mówili, temu weszedł wczoraj, temu tam kapią te gołąbki.
Tyle, że no, ciężko jest reanimować, żeby się nadawały do dalszych lotów. Znaczy nie w tym sezonie na pewno, no na przyszłość. Szczerze niesamowite, bo teraz przy mnie wrócił ostatni seryjny z Zewenu. Leciałem przed burzą zamknąć gołębnik, podociskać, bo idzie burza, ciekawe czy zdążę. Właśnie go zauważyłem. Zdążyłem wpuścić do gołębnika. Ojej, chyba będę musiał przesiedzieć w gołębniku.